Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić sobie, dla siebie, dla innych, dla przyjaciół, dla znajomych bluzeczkę zawiązywaną. Myślę, że warto pokusić się o taki projekt, ponieważ jak sami wiecie, w sklepach ciężko znaleźć takie nietypowe rzeczy, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba ten prosty projekt i spróbujecie ze mną zrobić. Jeśli chodzi o włóczkę, postanowiłam użyć włóczki tak zwanej niteczkowej, czyli dokładnie w takich motkach. Ja użyłam sobie włóczki od Wool Amor. W składzie ma 50% bambusu i 50% bawełny. Jest to bardzo mięciutka, delikatna, naprawdę przędza, która się nadaje na typowo wiosenne i letnie robótki. Taki motek zawiera w sobie 4 niteczki. Ja jednak postanowiłam urozmaicić ten motek o 2 dodatkowe, czyli można sobie tu kupić dodatkowy motek, który zawiera jedną nitkę oraz oczywiście odpowiednio zwiększać ilość nitek. Nie jest to konieczne, ja natomiast lubię przerabiać z grubszych nitek. Te mniejsze przerabianie mniejszymi szydełkami trochę mi się schodzi i zdecydowałam, że pomimo, że jest to lato i wydaje mi się, że przydałoby się cieńsza nitka, ale uwierzcie mi, te niteczki są już bardzo cieniutkie. Oczywiście nie jest to konieczne, ale takie rozwiązanie daje nam również możliwość kombinowania różnych kolorów. Jak najbardziej można sobie dokupić po prostu na przykład motek cały taki 4-nitkowy plus na przykład jedną nitkę z tego i mieć 5. Ja użyłam w sumie 6 nitek, czyli miałam cały motek plus 2 takie niteczki. Jeśli chodzi o długość i ile zużyłam, kupowałam motki na 2200 metrów, ale to jest za dużo i to mi zostało. Natomiast gramowo na tą bluzeczkę zużyłam 360 gramów, natomiast jest to bluzeczka długa, szeroka, więc myślę, że nawet na taki rozmiar spory M, ciasne L jak najbardziej się wystarczy 350 metrów. Trzeba sobie jedynie przeliczyć metraż na długość. Oczywiście możecie używać dowolnych włóczek, to nie jest rekomendowana. Macie na pewno swoje ulubione, jak najbardziej. Nie zachęcam tutaj, nie zachęcam, nie zmuszam do tworzenia z tego, co ja robię, po prostu pokazuję, z czego ja zrobiłam, żeby uzyskać taki dokładny efekt jak mój. Natomiast jeżeli będziecie robić sobie z innych włóczek, to oczywiście zalecam zrobić sobie próbkę, sprawdzić, jak układa się włóczka i wzór na Waszej właśnie próbeczce. I tutaj dla przykładu pokazuję ten wzorek w bieli właśnie włóczką Alizabella. Dzięki temu możecie zobaczyć, jak będzie wyglądać wzorek zrobiony inną włóczką. Jest też mi prościej i wygodniej. Ja niestety tą bluzeczkę tworzyłam, kiedy nie mogłam nagrywać filmu. Miałam problemy z telefonem, więc po prostu musiałam tą część przerobić sama, natomiast już zszywanie i wykończenie pokazuję na bluzeczce. Tutaj jest stworzona próbka, która niewiele Wam może mówi, niewiele też widać, natomiast ja zachęcam stworzyć sobie własną próbkę i zobaczyć, jak to wygląda. Wzorek wygląda mniej więcej w przybliżeniu tak, że mamy tutaj właśnie takie paseczki biegnące na skos i środkiem taki tutaj też ładny wzorek, więc jest bardzo ciekawe. Ja użyłam dużego szydełka, żeby stworzyć ten wzorek, aż 3,75, to nam niedużo, bo zazwyczaj używam trójek. I więc wzór jest luźny, przewiewny, lekko prześwitujący. Jeśli nie chcecie, żeby był aż tak prześwitujący, oczywiście można użyć mniejszego szydełka, dopasować do własnej włóczki. Dobrze, więc tak, już wiecie, że cały wzór wykonałam szydełkiem 3,75. Natomiast ja czasami zmieniam szydełka na mniejszy, na przykład do wykonania ściągacza używam tutaj do wyściągania ściągacza na rękawach używam 3,5, natomiast do ściągacza na dole 3,25, ale w trakcie robienia filmu powiem Wam, dlaczego jest taka zmiana, więc tutaj myślę, że nie będę już zawracać głowy. Sam krój jest bardzo prosty, bluzeczkę robimy od dołu, bez ściągacza. Ściągacz jest robiony na samym końcu po zszyciu naszej bluzeczki, więc na początek wyznaczamy sobie szerokość całej bluzeczki, ponieważ robimy ją poziomo. Dochodzimy do pewnego momentu, gdzie mamy pachy i od razu tworzymy sobie ten wzorek na rękawy. Tak zwany ściągacz, on jest troszeczkę luźniejszy, troszeczkę cieńszy, dzięki temu ładnie się układa na rączce, nie jest taki sztywny. Myślę, że warto zastosować sobie ten wzór, ale ja też w trakcie przerabiania mówię, jak to zrobić, ewentualnie można zrobić też inaczej. Dekolt jest w łódkę, bardzo prosty, natomiast w trakcie przerabiania również pokazuję, że można sobie
panel przedni lekko obniżyć i mieć taki dekolt też włódeczkę, ale trochę obniżony. Ja natomiast tego nie robię, ponieważ włóczka, z której robię, ona się bardzo ładnie układa przy szyi i nie przeszkadza, wręcz tak jak widzicie tutaj, ona tworzy taki już półhuk, więc dla mnie nie ma potrzeby robienia sobie takiego podkroju. Dobrze, no i oczywiście na samym końcu tworzymy sobie ten ściągacz zawiązywany. On w tym momencie bez zawiązania wygląda tak, w ten sposób. Mamy tutaj taką przestrzeń, dzięki której jak zawiążemy sobie tutaj ten ściągacz, dowolnie można właśnie mocno ściągnąć bądź mniej, tworzy nam się właśnie taki tutaj wzoreczek. No mam nadzieję, że jest to coś innego, co jeszcze nie widzieliście, że spodoba Wam się pomysł na tą bluzeczkę i spróbujecie sobie zrobić. Naprawdę warto, robi się ją w miarę szybko, przyjemnie, także ja serdecznie zachęcam. Robię bluzeczkę w rozmiarze luźnym, rozmiarze takim M. Jest to dosyć szeroka bluzeczka, zawiązywana na dole, więc można ją jeszcze właśnie tutaj ładnie zawęzić. I tak jak mówię, zużyłam około 350 metrów. Oczywiście dopasujcie włóczkę, dopasujcie kolory, dopasujcie szydełko i zachęcam do pracy ze mną. Także zapraszam. Zaczynamy od zrobienia sobie dwóch paneli. To jest mój panel przód bądź tył, w zasadzie wszystko jedno, bo robimy dwa takie same panele. Jest to panel w kształcie litery T. Pamiętajmy, że na początek musimy sobie ustalić szerokość naszej bluzeczki, ponieważ zaczynamy od tutaj dolnego łańcuszka. I teraz musimy nabrać tyle oczek, żeby stworzyć Waszą docelową, oczywiście szerokość bluzeczki jednego panelu. Ja postanowiłam tą bluzeczkę zrobić sobie szerszą, czyli standardowo, jeżeli robię na 50 cm, to tym razem mój panel ma 60 cm, po to właśnie, żeby na dole ściągacz lekko ją tutaj zawęził i po to, żeby się tak ładnie, luźno układała. Też polecam sobie zrobić właśnie szerszą bluzeczkę. Natomiast cały ten ściągacz i to zawiązywanie robimy na końcu, kiedy już oczywiście zrobimy dwa panele, kiedy je zszyjemy. Więc na początek ustalcie sobie szerokość Waszej bluzeczki, później wysokość, pomijając wysokość, która będzie jeszcze dodana na samym końcu w formie ściągacza. I teraz dla przykładu, ja obecnie ten panel mam na wysokość 45 cm, ponieważ dalszą wysokość tworzę robiąc jeszcze ściągacz. I ten ściągacz również może być z takiej samej ilości oczek co ja, może być z dłuższej, może być z większej. Tak naprawdę to Wy tworzycie własną bluzkę, więc naprawdę możecie sobie stworzyć wymiar, jaki chcecie, szerokość, długość, wszystko zależy od Was, co Wam się podoba. Ja Wam po prostu pokazuję wzór i pomysł, a Wy sobie możecie modyfikować wedle uznania. Dobrze, więc ja ten wzór pokażę Wam na innej włóczce, na włóczce Alizabella, natomiast Wy oczywiście możecie użyć dowolnej i pamiętajcie, żeby sobie dostosować szydełko do włóczki. Ja użyję większego szydełka, 3,75, ponieważ chcę, żeby ta bluzka była taka luźniejsza. Ja prawdopodobnie będę ją nosiła jeszcze na jakiś top, więc myślę, że nawet ona nie jest aż tak prześwitująca, więc myślę, że mogłabym ją nosić na gołe ciało, ale to się wszystko jeszcze okaże. Więc jeżeli chcecie mieć taką bardzo luźną bluzeczkę, fajnie się układającą, polecam po prostu użyć większego szydełka. Wtedy ten wzór nie będzie taki ściśnięty. A jeżeli chcecie, żeby ona była bardziej już na ciało, więc można użyć po prostu szydełka rekomendowanego z Waszego motka. Dobrze, więc zaczynamy od łańcuszka. Tworzę próbkę. Najlepiej dobierać zawsze liczbę dziesiętną, liczbę parzystą, wtedy łatwiej nam będzie pomnożyć sobie ilość oczek i wtedy prościej nam będzie dojść do tego, ile centymetrów musimy stworzyć, żeby daną szerokość, ile oczek musimy nabrać, żeby stworzyć sobie daną szerokość naszej bluzeczki. Ok, to zaczynamy. Na początek oczywiście pokazuję Wam tylko tą część, później przerobię kilka rzędów i pokażę Wam, jak doczepić sobie ten łańcuszek z obu stron na nasze rękawy, na nasz ściągacz na rękawy. Natomiast jeśli chodzi o dekolt, ja robię go proste, na prosto, będzie to taki dekolt w łódkę, ale możecie sobie również dekolt na panel przedni przerobić sobie troszeczkę niżej rzędy i zrobić sobie takie wcięcie. Ja Wam później pokażę, jak to można osiągnąć. Na początek skupimy się na samym wzorze. Ok, to zaczynamy. Oczywiście przydadzą Wam się dwa znaczniki, żeby znaczyć krawędzie, żeby dokładnie wiedzieć, gdzie są ostatnie oczka i ich nie pogubić. Robimy oczko początkowe i nabieramy sobie parzystą liczbę oczek. Ja tutaj nabiorę tylko kilka, dosłownie 10, żeby sobie nie przedłużać tutaj pracy. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mam 10 oczek.
Oczywiście nabieramy jeszcze jedno oczko brzegowe, jest to oczko tylko brzegowe, nie wliczane do wzoru. To jest mój przód łańcuszka, natomiast odwracamy sobie na tył i pracujemy tutaj na takiej środkowej pętelce łańcuszka. Robimy sobie narzut, pomijamy to pierwsze oczko, które było brzegowe i w drugie oczko wbijam szydełko, przeciągam włóczkę pod pętelką, mam 3 pętelki, pobieram włóczkę, uwaga, przeciągam tylko przez jedno oczko, znowu pobieram i przez 3. Jest to na razie takie początkowy wzór tutaj w tym pierwszym oczku, natomiast w drugim już wygląda inaczej, ponieważ zamiast zrobić narzut, wbijam się tutaj w pętelkę z poprzedniego oczka. Ona jest taka dosyć wyraźna i za chwilkę zauważycie dokładnie, która to jest. A natomiast na początek pokażę Wam właśnie, jak to wygląda. Czyli mam pętelkę z poprzedniego oczka, wbijam się teraz w kolejną wolną pętelkę, czyli w drugą. Znowu pobieram włóczkę, przeciągam pod pętelką, znowu mam 3, pobieram, przeciągam znowu tylko przez jedną i zobaczcie, ta pętelka właśnie to jest ta pętelka, w którą się będziemy wbijać, żeby stworzyć następny wzór. A teraz robię przez 3 pętelki i znowu zobaczcie, to jest ta pętelka. Można sobie przytrzymać paluszkiem i zobaczyć, która to jest, czyli nabieram na szydełko tą pętelkę, wkładam w kolejne wolne oczko, przeciągam włóczkę i znowu robię sobie luźno przez jedną pętelkę, pobieram i przez 3. I znowu to była ta pętelka. Później będzie naprawdę bardzo łatwo ją rozpoznać. Na początek po prostu musimy zrobić początkowy łańcuszek taki i być może on właśnie na początek nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli dokładnie, ale zobaczycie za chwilkę, po czym poznać, że dobrze robicie. Czyli tak, znowu tu się wbijam, przeciągam przez jedno i przez 3. Tu jest bardzo ważne, żebyście po wbiciu się tutaj na tą pętelkę i pod tą przeciągnęli włóczkę, pobrali włóczkę i zrobili tylko przez jedną pętelkę, pobrali i przez 3. I znowu wkładam sobie szydełko, wbijam się tu, raz i 2. I znowu ostatnie oczko i uwaga, w ostatnim oczku po przeciągnięciu tej pętelki robię tylko taki zwykły półsłupek. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli zaczniecie robić ten sam wzór, ta krawędź będzie się Wam dosyć szeroko, dosyć bardzo mocno marszczeć. Nie wiem, czy to będzie lepiej. Zaraz zobaczę. I ona będzie nierówna w stosunku do tej, tak? Czyli pamiętajcie, żeby sobie tutaj zrobić zwykły półsłupek. Ja Wam jeszcze za chwilkę jeszcze raz pokażę. Tym razem robimy oczko do góry, odwracamy sobie robótkę, jesteśmy na lewej stronie. To będzie nasza lewa strona i zaczynamy od narzutu i na lewej stronie robimy sobie oczka ścisłe nawijane w całe oczko, w całą pętelkę, czyli mamy 2 pętelki, przekładam włóczkę pod te 2 i uwaga, mam na szydełku tą pętelkę, przekładam jeszcze przez te 2. Czyli tak naprawdę po przełożeniu przez pętelkę przekładam przez wszystkie. Zobaczcie, znaczę sobie oczko i znowu narzut, wbijamy się w kolejne oczko, przekładam pod tym oczkiem i przekładam przez 2. Można tworzyć ten wzór w taki sposób, że tak jak ja odwracacie szydełko i przekładacie tam od tej strony, bądź też wbijamy się tutaj i przełożyć sobie z tej strony. Jak Wam jest wygodniej, w zależności od tego, jaką technikę stosujecie, każda jest tutaj dozwolona. I przerabiam sobie te oczka ścisłe do końca rzędu. Tutaj się nic nie zmienia, w każdym oczku dokładnie to samo. Natomiast przy prawej stronie jest troszeczkę inaczej. Początkowe oczko i końcowe oczko. I tu mam ostatnią pętelkę. I znowu oczko do góry, odwracam. To jest nasza prawa strona. Zaczynam zawsze tak samo, czyli narzut, wbijam się w całe oczko. Tak, mam 3 pętelki, narzut, pobieram przez jedną. Pobieram i przez 3. Natomiast już w drugim oczku pobieram pętelkę tutaj tą z poprzedniego rzędu. I znowu robię to oczko tutaj, to będzie ta pętelka, którą będziemy pobierać i przez 3. Można sobie właśnie popatrzeć, ona jest tak naprawdę bardzo blisko. Pierwsza pętelka z brzegu, więc trudno się pomylić. I zobaczycie, że sama po prostu się będzie nawet nawijała na szydełko ta pętelka. I przerabiamy sobie tak do końca.
I to jest w zasadzie cały wzór, czyli na prawej stronie robimy sobie taki ściek tutaj, co Wam pokazuję, a na lewej stronie robimy sobie oczka ścisłe z narzutem. Za każdym razem, czy na prawej, czy na lewej, będziemy się wbijać w całe oczko, z tym, że tutaj właśnie na samym końcu, tak jak Wam przed chwilką powiedziałam, robię sobie w ostatnim oczku zwykły taki półsłupek, czyli zobaczcie, pobieram tą pętelkę z poprzedniego, ale gdy wbiję się już tutaj w całe oczko, przeciągnę, to nie przeciągam przez jedno, tylko od razu przez 3. Sami zresztą zauważycie, że jak się pomylicie i zaczniecie robić tak jak w poprzednich rzędach, to po prostu ten brzeg będzie brzydki. On się będzie bardzo marszczył, będzie za szeroki w stosunku do poprzedniego. Tutaj znowu to samo, czyli oczka ścisłe z narzutem. Wzór bardzo prosty, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja przerobię kilka rzędów tego wzoru, żeby Wam pokazać, jak będziemy wykonywać, doczepiać sobie właśnie łańcuszek pod rękawy, pod taki ściągacz na rękawki. Tymczasem pamiętajcie, żeby znaczyć sobie te brzegi, żeby się właśnie tutaj nic nie pogubiło. I znowu oczko do góry. Wzór się bardzo szybko wykonuje też dużym szydełkiem, idzie ładnie, luźny wzór. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie właśnie, żeby wzorek nie był taki luźny, to musicie sobie użyć mniejszego szydełka. Dobrze, ja jeszcze dojdę ostatni raz z Wami tutaj do tej strony, żeby Wam pokazać ostatnie oczko, bo jest właśnie bardzo ważne. Żeby zrobić sobie je krótsze, bo inaczej te brzegi będą brzydkie. Raz i dwa i znowu. Raz i dwa i uwaga, tutaj ostatnie oczko robimy w całe i od razu przez 3, tak? Przerobię sobie kilka rzędów i pokażę Wam, co dalej. Ok, przerobiłam sobie kilka rzędów, tak wygląda to w bieli, czyli ewidentnie, jeśli będziecie dobrze robić ten wzór, to tutaj będzie Wam biegła właśnie w tą stronę taka linia, tak? Czyli za każdym razem powinniście widzieć tutaj tą pętelkę i pomiędzy taki ładny tutaj ściek, tak? Czyli wtedy mamy pewność, że dobrze wykonujecie wzór. To jest moja próbka. Nabrałam 10 oczek. Ta moja próbka, te moje 10 oczek zajmuje dokładnie, no może nie dokładnie, około 6 cm. Jest to bardzo mała próbka, lepiej zrobić większą próbkę, będzie wtedy bardziej miarodajna. Natomiast jeżeli zrobicie sobie już taką próbkę, to zapisujemy w taki sposób. 10 oczek daje mi 6 cm. Nie wiem, ile nabrać oczek po to, żeby uzyskać na przykład 60 cm, tak? Czyli te wartości muszą być pod sobą. Szukamy liczby oczek i metodą krzyżową, czyli na krzyż, zapisujemy równanie, czyli najpierw te wiadome, które mamy, mnożymy ze sobą na górze, 10 razy 60, zapisujemy w liczniku, natomiast w mianowniku będzie liczba 6. Oczywiście ja się nie chcę tutaj dalej bawić w liczenia i w matematykę, ale jeżeli najpierw sobie to pomnożycie, później podzielicie, powinna Wam wejść liczba mniej więcej oczek, która da Wam odpowiednią szerokość. Pamiętajcie, że może się to mylić między 1 a 2 cm, w zależności od tego, czy zrobiliście sobie dużą próbkę, czy małą, czy też po prostu jak przerabiacie. Ale jest to bardzo dobra metoda, ja z jej bardzo często korzystam i ona mi się sprawdza po to, żeby właściwie nie pruć i nie kombinować. Pamiętajcie, żeby sobie zaokrąglić liczbę do liczby parzystej i żeby nie była oczywiście podzielna po prostu przez pół, tak? Czyli nie może być nieparzysta. Dobrze, to są takie obliczenia. Natomiast ja jestem teraz na takim momencie, w którym ja wykonałam oczywiście sobie już mój panel, i on jest już gotowy, czyli dla mnie to jest ten moment, kiedy ja doszłam tutaj do tego momentu, do rękawek, tak? Czyli to jest u mnie taki prostokąt tutaj do tego momentu. Taki prostokącik na odpowiednią wysokość, tak jak chyba około 25 cm tutaj stworzyłam sobie wysokość. Teraz będę sobie doczepiała ściągacz od razu, żeby tworzyć rękawki. W którym momencie to robimy? Słuchajcie, robimy to w momencie, kiedy jesteśmy na lewej stronie, czyli przerobiliśmy sobie cały rząd na lewej i będziemy sobie teraz tworzyć tutaj tą część.
Moje rękawy robiłam innym ściegiem, ponieważ chciałam, żeby one były lepiej się układały, żeby były bardziej takie lejące, takie luźniejsze niż ten wzór tutaj główny, więc użyłam innego ściegu. Ale jeżeli chcecie zrobić te rękawy tym samym ściegiem, również możecie robić tym samym. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze właśnie o szydełko, jeżeli chcielibyście, żeby te rękawy były bardziej rozciągnięte, bardziej takie... Jak widzicie, u mnie ten wzór się bardziej pokrywa. To nie jest typowy ściągacz, tylko po prostu jest kontynuacją wzoru. I żeby stworzyć tą kontynuację wzoru, musiałam tak naprawdę na tych rękawach przerabiać mniejszym szydełkiem, 3,5 mm. Jeżeli będę przerabiałabym tym samym szydełkiem, prawdopodobnie te rękawy by były jeszcze szersze, ale może być to oczywiście atut, ponieważ możemy stworzyć sobie taki rękaw bardziej taką bombkę, tak? Czyli tak naprawdę ten rękaw będzie szerszy na ramionach. Też można to robić. No ja tutaj tworzyłam to mniejszym, żeby mieć mniej więcej równo. Jeżeli nie chcecie zamieniać szydełek na mniejsze, chcecie robić ciągle tym samym, po prostu spróbujcie i sprawdźcie, jak to u Was wygląda. Być może u mnie też to był taki sposób, że ta włóczka jest tutaj z bambusem i ona się też może troszeczkę też rozciągała. No nie wiem, w każdym bądź razie ja zamieniałam szydełko na mniejsze i uzyskałam taki efekt. Jeśli nie chcecie zamieniać, zobaczcie, jak będzie wyglądał ten ściągacz takim samym szydełkiem, bądź też może właśnie chcecie mieć takie większe rękawki, takie falowane jakby z falbanką, więc zalecam robić tym samym szydełkiem. Dobrze, to przejdę teraz do momentu, w którym pokażę Wam, jak nabrać oczka na ten ściągacz. Czyli jestem dokładnie na mojej lewej stronie, zrobiłam sobie cały rząd na lewej stronie. Oczywiście musicie sobie zadecydować, jaki długi będzie ten ściągacz. Ja postanowiłam nabrać sobie 20 oczek. 20 oczek daje mi tutaj 8 cm. To mniej więcej, ponieważ ta część tutaj dolna jest troszeczkę bardziej rozszerzona, wiąże się z tym, że na łańcuszku robiłam większym szydełkiem, dlatego może widzicie u mnie tutaj szerzej, ponieważ tą zmianę dopiero zrobiłam później, jak gdyby przerzuciłam się na mniejsze szydełku po kilku rzędach, bo stwierdziłam, że będzie za szeroko, dlatego jest tutaj szerzej, ale później już wszystko się zgadza i idzie równo. Oczywiście nie Wam, musicie sobie po prostu znaleźć swoją metodę, które szydełko będzie lepsze, tak? I tak, tutaj oczywiście jest moja próbka, więc ja dosłownie dołożę kilka oczek. Polecam zaznaczyć sobie to ostatnie oczko, żeby Wam się nie pomyliło, które to jest oczko. I tutaj nabieramy po prostu liczby oczek, która Was interesuje. No ja powiedzmy, że nabiorę tutaj ze 6, żeby nie robić zbyt dużo. Czyli tak, pierwsze oczko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak? Mam nabrane 6 oczek, natomiast oczywiście muszę zrobić jeszcze jedno oczko brzegowe, które nie będzie liczane do wzoru. I znowu, tu jest przód łańcuszka, więc tutaj również pracuję z tyłu łańcuszka, wybierając tylne pętelki. Jestem na lewej stronie, więc powinnam wykonywać taki ścieg, ale ja wykonuję tutaj inny ścieg na mój ściągacz, więc wykonuję tutaj po prostu półsłupki, czyli robię narzut, wbijam się w drugie oczko, w drugą pętelkę od szydełka. Jeśli chcecie kontynuować ten sam wzór, musielibyście po prostu robić dalej tak samo jak tutaj na początku, czyli tworzyć ten wzorek. Natomiast jeśli taki jak ja, to przerabiamy sobie zwykłe półsłupki. I mamy tak, 1, 2. Teraz oczywiście przyda nam się kolejny znacznik, żeby zaznaczyć sobie również tą krawędź. Mamy 2, 3, 4, 5, oj, wypadło mi. Ale ta 6 tutaj pętelka, ona jest tak na dole. Zobaczcie, to jest taka luźna tutaj pętelka i ona jest do rękawa. Natomiast tutaj przechodzę już do wzoru. I teraz, jeśli macie dużo tych oczek, 20, na przykład tak jak ja, to polecam sobie znaczyć to, żebyście wiedzieli, w którym momencie przechodzimy, jest zmiana wzoru, żeby za każdym razem nie odliczać. Natomiast jeżeli robicie tym samym wzorem, no to macie prościej, bo nie musicie wpinać znacznika. Ja teraz przechodzę na ten wzór główny tutaj, czyli w całą pętelkę, przerabiam sobie mój ścieg. 1, 2, 3 i znowu tutaj dojdę do tego końca. Ok, jestem w ostatnim oczku. Tutaj również można stworzyć ten jeden półsłupek, żeby kontynuować tą krawędź, żeby nie była taka szeroka. Stworzyć sobie taki skrócony ten półsłupek, znaczy ten wzorek. I teraz tak, znowu tutaj sobie znaczę pierwsze oczko, żeby mi się nie pomyliło, żebym wiedziała dokładnie, ile mam tutaj tych oczek.
I dalej wykonamy troszeczkę inny ten łańcuszek, ponieważ musimy nadbudować już troszeczkę taką większą szerokość tego łańcuszka, więc zrobię to tak, jak robię na moich filmach, czyli tak, robię narzut, bijam się jeszcze raz w to samo oczko, co z poprzedniego wzoru, czyli dosłownie w tą pętelkę tutaj, bijam się, przeciągam sobie włóczkę i uwaga, pobieram włóczkę, przeciągam przez jedną pętelkę, tak, czyli to będzie moje takie oczko dolne, pobieram włóczkę, przeciągam przez 3 i teraz stworzył mi się taki tutaj jeden półsłupek. Dalej będę budowała dokładnie tak samo, z tym, że teraz robię narzut i wyszukuję od dołu takiego dolnego oczka. Zobaczcie, ono tutaj ładnie jest. I pobieram włóczkę pod tym oczkiem, przeciągam, tak? Pobieram, robię jedno oczko, pobieram, robię 2, tak? Przez 3 i znowu narzut. Zobaczcie, wbijam się w tą pierwszą pętelkę, która mi tutaj wystaje, natomiast zaraz z tyłu, za tą pętelką jest jeszcze jedna pętelka, o tutaj, która tworzy mi takie dolne oczko. Przekładam włóczkę, pobieram, przekładam przez jedno i zobaczcie, właśnie ta pętelka tutaj tworzy Wam taką dolną pętelkę, w którą się wbijamy. Ją można sobie zrobić luźno, żeby dokładnie wiedzieć, przez co, gdzie się wbić. I mam 3. Wiem, że ja pokazuję Wam teraz troszeczkę zmienione te półsłupki. Jeśli robilibyście taką metodą jak tutaj, również użyłabym dokładnie tego samego sposobu, bo on jest bardzo podobny, a tak naprawdę po złączeniu też nie będzie widać, że troszeczkę inaczej wygląda. Chodzi mi o to, żeby grubość tego łańcuszka była dosłownie taka sama, podobna do tego pierwszego łańcuszka. I znowu raz i przez 3 i mam tak raz, 2, 3, 4, więc jeszcze 2, czyli tutaj. Tu sobie zawsze można przytrzymać paluszkiem, żeby wiedzieć, w którą część musicie się wbić. I ostatnie oczko, tak? Czyli raz i 2. I mam 6. Ja zrobiłam sobie teraz duże te oczko, żebyście widzieli, więc być może faktycznie różnica jest wielka, ale raz, że to się zniweluje po stworzeniu już większej ilości rzędów, a dwa, że zawsze do zrobienia tego sposobu łańcuszka można użyć też mniejszego szydełka, jeżeli zauważycie, że wychodzi Wam zbyt długi. Można w tym wypadku użyć troszkę mniejszego szydełka. Po prostu sprawdzajcie na bieżąco, czy Wam wychodzą faktycznie za wielkie. Ja zostawię takie wielkie, bo chcę Wam tylko po prostu na dużej, małej próbce pokazać, jak to wygląda i gdzie są te pętelki. I znowu robię oczko do góry i przekładam na lewą stronę. Słuchajcie, na lewej stronie to jest tak naprawdę ten sam wzór, co tutaj, z tym, że jeśli używaliście mniejszego szydełka do stworzenia tego ściągacza, a ja używałam, musiałam za każdym razem przekładać zarówno na prawej, jak i na lewej tutaj stronie i tworzyć go tym mniejszym szydełkiem. Ale jeśli u Was się okaże, że nie potrzeba przekładać, to macie ułatwioną sprawę, bo robicie sobie cały czas tak samo tym szydełkiem. Czyli tak, na lewej nic się nie zmienia, przerabiamy sobie cały wzór. Oczka ścisłe w tylną, oczka z narzutem ścisłe w całe oczko. Czyli tutaj przerabiamy sobie oczka ścisłe z narzutem w całe oczko. Tutaj niestety trzeba sobie zostawiać ten znacznik, żeby wiedzieć, w którym momencie zmieniamy wzór, tak? Ja znaczę sobie na ściągaczach, więc jak dojdę do ściągaczy, to wtedy wiem, że muszę zmienić wzór. I przerabiam sobie do końca. Cały czas tutaj zobaczcie w całe oczko. Myślę, że przerabianie jednym rozmiarem szydełka byłoby naprawdę bardzo fajne. Ja się bałam, ale teraz już wiem, że mogłoby to wyjść lepiej, gdybym te rękawy miała takie szerokie, falowane, wielkie. Także nie bójcie się użyć, tak jak ja teraz tutaj, tego samego szydełka, co z głównego wzoru, bo być może właśnie Wam się to spodoba i nie trzeba będzie kombinować z mniejszym. I tutaj dochodzę do ostatniego rzędu i przerabiam. Tak, mamy przerobioną lewą stronę i znowu oczko do góry. Tu mam tylko 6 oczek, więc te 6 oczek łatwo przeliczyć, więc wiem, jak robić. Natomiast do którego momentu robić? Natomiast tutaj na ściągacz robimy półsłupki w tylną pętelkę. Półsłupki nawijane w tylną pętelkę, czyli zaczynamy od tylnej i przerabiamy raz.
Czyli jest to wzór troszeczkę inny, różni się, bo tu wyodrębniamy taki łańcuszek, więc musimy pobrać tylko tylną pętelkę. Tutaj pobieraliśmy dwie, a my wbijamy się w tylną i wykonujemy zwykłe półsłupki. Mam 3, 4, 5 i 6. Zobaczcie, 6 zrobione, wbijam się i tyle. Tak naprawdę wzór w tylnej stronie jest taki sam, więc te znaczniki akurat, jeśli macie to samo szydełko, nie są aż tak potrzebne, bo jak macie tutaj małą liczbę oczek, zawsze sobie można doliczyć, ale żeby było wszystko jasne, ja pokazuję, że można mieć znaczniki. No i przy kolejnym oczku już tak naprawdę zaczynam mój wzór główny, czyli zmieniam sobie na ten wzór. I tutaj muszę przerobić 10 oczek, czyli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tutaj miałam ten znacznik z poprzedniego jako ten 10. I tutaj oczywiście już przerabiamy wzór zwyczajnie, czyli już ten nasz wysoki, czyli nie robimy takiego ostatniego oczka. No i teraz przechodzę na moje półsłupki, czyli muszę zmienić na tylną pętelkę tutaj. Raz. Tym razem sobie zaznaczę już na ściągaczu. Pamiętajcie, żeby sobie zaznaczyć albo na ściągaczu, albo na wzoru. I w obu stron tak samo, żeby Wam się po prostu nie pomyliło. Czyli mamy tu 2, 3, 4, 5 i ostatnie oczko również wybieram całą tutaj pętelkę, tak? Czyli zawsze na końcu wybieramy całą pętelkę. 6, 10, tak 6, odwracamy. No i jestem na lewej stronie, więc na lewej stronie wzór dla całego rzędu jest taki sam, czyli po prostu przerabiam oczka ścisłe z narzutem w całe oczko. Czyli tutaj po prostu się nic nie zmienia, dochodzę do tego momentu. Tak naprawdę, tak jak mówię, mam tutaj małą liczbę oczek, więc po prostu, żeby mi te znaczniki nie przeszkadzały, mogę sobie po prostu odliczyć do mojej krawędzi. Ta próbka jest malutka, więc też nie do końca oddaje cały ten wzór, cały ten sweterek, jak on będzie wyglądał, tę bluzeczkę, więc tym się też nie ma co sugerować, ponieważ na całości wygląda naprawdę pięknie ten wzór. Też w zależności od tego, jakiej włóczki użyjecie, tak będzie się po prostu prezentował i układał. Dobrze, zrobiłam sobie tutaj po całości oczka ścisłe z narzutem i znowu przechodzę na prawą stronę, czyli oczko do góry, tak? I robię sobie pierwszy rząd, to jest 6 oczek półsłupków nawijanych w tylną pętelkę. 2, 3, 4, 5 i 6. No i oczywiście dalej przechodzę na mój wzór, czyli tutaj w całe oczko wykonuję mój wzór. Natomiast ja już nie chcę dalej Wam pokazywać, jak to wykonywać, bo to już widać. Natomiast pamiętajcie, żeby właśnie zdecydować o tym ściągaczu, bo on wychodzi szerzej i może Wam stworzyć taki rękaw falbankowy, z falbanką. Mnie się wydaje, że to będzie fajnie wyglądało, natomiast nie wiem, jakiej włóczki użyjecie. Ja tej próbki też nie będę do końca kończyć, żeby też nie ma sensu, ale widzę, że rękaw nie tworzy ściągacz tak naprawdę taki ściągający, tylko bardziej szeroki, jeśli użyjecie tego samego szydełka. Dobrze, oczywiście robimy sobie na odpowiednią wysokość ten rękaw, tak? To jest malutka próbka, więc ona śmiesznie wygląda, ale przy moim tutaj wzorze już wygląda inaczej, tak? Czyli zobaczcie, ja tych rzędów tutaj, powiedzmy liczonych tutaj raz, 2, 3, 4, mam 17 i tą wysokość tutaj mam około 18-19 cm. Tak to u mnie wygląda, że jest odpowiednia oczywiście wysokość. I teraz tak, ja Wam jeszcze powiedziałam, że jak nie lubicie takich dekoltów w wódkę,
w jednym z paneli, a zazwyczaj się to robi z przodu, no ale też można w dwóch, zrobić sobie taki podkrój. Ja ten podkrój po prostu nie robiłam, bo wiem, że i tak bluzeczkę będę nosiła pod coś, zrobię sobie szerszy dekolt, więc nie robiłam żadnego podkroju. Ale jeśli lubicie takie podkroje, to pamiętajcie, że najprostszym sposobem jest przede wszystkim wydzielić sobie już środek na dekolt, zostawić sobie tyle centymetrów, ile potrzebujecie. Ja zawsze zwyczaj zostałam około 26 centymetrów. Odliczyć sobie co do oczka równo, zarówno jedną stronę, jak i drugą. Tak podzielić, żeby to wyszło Wam dokładnie równo, bo mamy ładną liczbę oczek, więc możemy sobie podzielić, zostawiając w środku dokładnie liczbę centymetrów jak chcecie, a po bokach tyle samo oczek, żeby było równo. I teraz, jeśli chcecie zrobić taki podkrój, to nie ma nic prostszego jak po prostu, załóżmy, ja jestem teraz w tym momencie, gdzie na przykład przerabiam, troszeczkę się tutaj do Was przybliżę, że przerabiam sobie cały pasek, ale chcę sobie zrobić tutaj ten dekolcik troszeczkę niżej, więc słuchajcie, no po prostu przeróbcie sobie do tego momentu, gdzie wyznaczycie sobie dekolt. O, na przykład to jest moje ostatnie oczko, tutaj, na przykład tutaj chcę, żeby był mój dekolt, załóżmy od tego momentu. Ja już tutaj nie chcę tak dokładnie co do oczek pokazywać, ale na przykład w środku mam raz, 2, 3, 4, 5, tak? To będzie mój dekolt. No to po prostu, słuchajcie, robimy tutaj zakręt, czyli robimy oczko do góry i przerabiamy sobie tutaj ciąg dalszy, tak? I na przykład możecie sobie przerobić 2 takie rzędy, 4, to wszystko zależy od Was. Jaki głęboki ma być ten podkrój. Może akurat tutaj ta wysokość jest inna, ponieważ robię sobie taką małą próbkę. Ale na przykład przy tym sweterku myślę, że zrobienie sobie 2 prawych i 2 lewych byłoby wystarczającym podkrojem, tak? Mniej więcej byłoby to około 2 cm. I wtedy przerabiamy sobie tylko tą jedną część, tak? Czyli wracamy sobie tutaj w taki sposób, że przerabiam sobie lewą stronę. Robię tu i na przykład przerabiam jeszcze raz prawą stronę. Ja ogólnie, pamiętając, że oczywiście tu jest wzór na ściągacz, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, a tutaj przerobiłam tylko 3 oczka. Mamy tak, raz, tu mi się niestety tak złączyło, ale już trudno, 2 i tu powinnam mieć trzecie, ale niestety sobie tutaj źle przypięłam, więc chcę Wam tylko tutaj to pokazać, że w taki sposób powstaje nam podkrój ten z jednej strony, tak? Natomiast żeby to samo zrobić z drugiej strony, to kończyliśmy na tym prawej stronie, więc wbijamy się w oczko, które by było następne, pomijając dekolt, i z tej strony po prostu doczepiamy włóczkę. Na takiej zasadzie, że robimy sobie oczywiście pętelkę podstawową, tutaj, przekładam sobie przez to oczko w taki sposób i robię oczko do góry ścisłe. I jeszcze raz w tym samym po prostu kontynuuję ten mój wzór, tak? Czyli tutaj z tej strony po prostu musimy doczepić włóczkę i na takiej samej zasadzie tyle samo rzędów przerobić co tutaj, czyli wrócić na lewej i jeszcze raz na prawej. Ja kończę rzędem właśnie na prawej stronie, czyli po przerobieniu tego rzędu, ponieważ ta lewa ma takie zgrubienie i podejrzewam, żeby mi się to źle zszywało, więc kończę na prawej stronie. I dokładnie tak samo zrobiłam tutaj, że zrobiłam ostatni ściek na prawej stronie i nawet zostawiłam sobie włóczkę do zszywania. Można sobie dłuższą część zostawić do zszycia sobie części na ramieniach, tak? Czyli zostawiając dekolt i zszywając sobie tą część. Ok, czyli oczywiście kiedy zrobicie jeden panel, musicie dokładnie to samo zrobić, taki sam drugi panel. Tak szczerze powiedziawszy, to oczywiście tak, musicie pamiętać liczbę oczek, którą nabraliście na początku, bo musicie dokładnie taką samą liczbę nabrać na drugi panel. Ilość rzędów można łatwo sobie policzyć, ponieważ je po prostu widać, tak? Czyli albo liczymy sobie tutaj ten ściek, albo sobie zapisujecie, ile zrobiliście rzędów. I tak jak Wam powiedziałam,
pewnym momencie zaczynamy robić rękawki, więc dokładnie musicie policzyć sobie, w którym rzędzie również zaczęliście rękawki. W drugim panelu, na której lewej stronie, te wszystkie takie rzędy, nawet jeżeli sobie nie zapiszecie, można sobie policzyć i sprawdzić dokładnie, ile zrobiliście. Tak samo oczywiście na tą część, gdzie jest rękawek. Również widać, ile rzędów trzeba zrobić nawet na tym ściągaczu, więc do wszystkiego można dojść, nawet jeżeli zapomnieliście sobie cokolwiek zapisać. Ja już te 2 panele mam gotowe, więc pokażę Wam teraz to zszywanie. Na początek oczywiście zszyję sobie część górną, czyli na ramionach, więc ja sobie jeszcze wyznaczę, ponieważ nie robiłam podkroju, więc wyznaczę sobie tutaj tą część na dekolt i pokażę Wam, jak będzie wyglądało zszywanie. Pamiętajcie, że tak jak Wam powiedziałam na początku, wzór na niteczkach zupełnie może inaczej wyglądać i wyglądać też może inaczej po przepraniu, ponieważ te niteczki będą się po prostu lepiej układały, one się stworzą taki dokładniejszy ten wzór. Na tej bieli może nie do końca został ładnie wyeksponowany. Biel też ma to do siebie, że widać jakieś niedociągnięcia, widać większe dziurki, widać jakieś tam rzeczy, natomiast biel ładnie się prezentuje przy większych swetrach, więc tak jak mówię, tutaj ten wzór, ta próbka niewiele może mówi, ja bardziej chciałam się skupić na tym, żeby pokazać Wam, żeby te niteczki było widać, bo na tym czarnym niestety czasami po prostu nie widać, tak? Więc mam nadzieję, że wzorek Wam się spodoba z każdym kolorku. Dobrze, ja teraz pokażę Wam to zszywanie na ramionach. Ok, zabieramy się za zszywanie. Tymczasem ja już zszyłam sobie oczywiście jedną stronę, żeby Wam pokazać, jak to będzie wyglądało. Co prawda Wy już widzieliście na początku, ale ja zawsze zaczynam od zszycia jednej strony, żebym wiedziała, czy tak mam Wam pokazywać. Czyli tak, wydzieliłam sobie część na środek, czyli na dekolt. Jeżeli robiliście sobie dekolt niższy, to pewnie macie już wydzieloną tutaj konkretną liczbę oczek. Ja zostawiłam sobie około 26 cm, potem policzyłam, ile oczek muszę zostawić z każdej strony porówno, tak żebym po prostu miała symetryczną bluzeczkę. I tak jak Wam pokazywałam na początku, ten rękawek był dosyć szeroki. Jeżeli nie zmieniliście sobie, na przykład nie zmienialiście szydełka, możecie mieć go lekko właśnie takiego pufiastego, takiego ogromnego, ale na końcu zrobimy sobie jeszcze takie obrębienie, które pozwoli nam zmniejszyć tą szerokość, jeżeli oczywiście chcecie, żeby była mniejsza. Natomiast zaczynamy oczywiście od zszycia sobie tutaj na ramionach, później zszyjemy sobie tutaj te boki i od razu tą samą włóczką wykończymy sobie te brzegi. Jeśli chodzi o zszywanie, nie chcę za bardzo tutaj przedłużać filmiku, ponieważ pewnie już oglądacie i wiecie, ile tych sposobów na zszywanie jest. Natomiast tutaj na górze mamy piękny łańcuszek, tak? Mamy oczka, więc po prostu ja sobie wbijam tutaj szydełko w pierwsze oczko, wybieram sobie pierwsze oczko, tutaj można sobie wziąć mniejsze szydełko, aczkolwiek ja tu zszywałam 3,5, szydełkiem 3,5 i oczywiście to samo z drugiej strony. I tak jak Wam mówiłam, z każdej strony, gdzie kończyłam panel, zostawiałam sobie dłuższą włóczkę, dłuższą końcówkę tej włóczki, żeby wykorzystać do zszycia. Jeśli nie macie tej włóczki dłuższej, to oczywiście można sobie doczepić nową włóczkę. O, tutaj. I teraz tak, gdy mam już zaczepione tutaj 2 oczka, zarówno z jednego, jak i z drugiego końca, przeciągam sznureczek i robię oczko ścisłe. I moje zszywanie właśnie na tym będzie polegało. Oczywiście prawa strona jest w środku, lewa jest... O, właśnie nie, u mnie jest teraz na odwrót. Chwileczkę. O, teraz mam dobrze, że się zorientowałam, bo zszyłabym sobie na prawej stronie, czyli oczywiście szef szyjący jest na lewej stronie. Ok, czyli tak, dokładnie to samo. Sznurek mam obecnie teraz z tej strony, ale to nie ma znaczenia. Bijam się po prostu w całe oczko z tego panelu i całe oczko z drugiego. Przeciągam sobie włóczkę przez te 2 oczka i robię oczko ścisłe. I tak robię do końca, czyli oczko po oczku, dokładnie każde po kolei. Patrzę, które jest następne, tak żeby po prostu nie pominąć żadnego i mieć równo zszyte ramionka. Czyli tak, wbijamy się tutaj, patrzę, które jest następne wolne. Jeszcze raz, bo tutaj mam takie wielkie oczko i w zasadzie nie widzę, które jest drugie, ale już sobie tutaj poradzę.
Jeżeli pierwszego oczka, drugiego nie widzicie, zawsze można też sobie wpiąć na wszelki wypadek. Później już będzie prościej, na wszelki wypadek tutaj znacznik, żeby sobie zaznaczyć, ale już ok, w porządku. Czyli to jest to, no i to jest to, tak? Czyli wybieram całe oczko. Pamiętajcie, że tutaj to oczko jest tak w środku, żeby się nie pomylić z wybraniem tego, no bo będziecie mieć taki znaczek, ale to też ten znaczek może się okazać ładny. Tak jak mówię, mam już tu ciemny kolor, więc może być słabiej widać, stąd troszeczkę takie przybliżenie. Mam nadzieję, że ostrość się złapie. Czyli zobaczcie, oczko po oczku i oczko ścisłe. I tak dochodzę sobie do mojego znacznika, do mojego markera. Mam pewność, że zszyję sobie równo te krawędzie, tak? Czyli przerabiam dokładnie do mojego dekoltu. Tutaj. I już przerobiłam sobie całą tą krawędź i jestem przy ostatnim oczku. Już sobie tutaj wyciągnę znacznik. I tak naprawdę, słuchajcie, to jest ostatnie oczko, ale zanim je zrobicie, warto jeszcze sobie przymierzyć, nawet 2 zostawić niezszyte, ewentualnie spróć bądź przerobić dalej. Po prostu założyć na siebie i sprawdzić, czy taki dekolt Wam odpowiada, zanim zablokujecie robótkę i totalnie ją zszyjecie. Warto jeszcze przełożyć przez głowę. Zarówno z jednej, jak i strony drugiej zostawiłam niezszyte jeszcze, żeby sprawdzić. Ja już oczywiście sobie sprawdziłam, więc mi taki dekolt, taka szerokość odpowiada. Więc oczywiście ostatnie oczko to robimy oczko ścisłe, zaciskamy robótkę, no i staramy się tą nitkę oczywiście wpleść tutaj w tą robótkę. Jeśli chodzi, jak to wygląda z przodu, no to zobaczcie, dzięki temu mamy taką ładną kontynuację wzoru, ładny szef, tutaj nic nie widać, żeby było aż, znaczy widać, ale nie widać jakichś brzydkiego szycia. Były tu ładne oczka, więc ładnie to wygląda. Ok, no oczywiście w dalszej części zabieramy się za zszycie sobie brzegów bocznej krawędzi. Ło, ale mi się tutaj zrobił bałagan. Tak to bywa. Dobrze, że nie widzicie całego biurka. To by było porażka. Dobra, zobaczcie. Teraz układamy sobie te 2 krawędzie tutaj i zaczynamy od zszywania tej części. Oczywiście warto sobie zaznaczać jakimiś spinaczami, żeby to szycie szło równo. Ja sobie używam takich biurowych spinaczy. Bardzo fajnie się sprawdzają i trzymają robótkę. Ważne, żeby po prostu mniej więcej wyznaczyć sobie, jak biegnie ten ściek, dopasować sobie, żeby po prostu ładnie to wyglądało, tak? Czyli kiedy mam pewność, że tutaj idzie ładnie ze sobą ściek, to spinam sobie spinaczami. Ponieważ tu nie mamy ładnego łańcuszka, więc nie będę się sugerowała tutaj żadnym łańcuszkiem, ale będę bardzo podobnie zszywała, czyli tak naprawdę będę się bijała dowolne miejsca i przerabiała sobie również oczka tutaj ścisłe. Zaraz Wam pokażę. I mam już sobie ładnie spięte krawędzie. No i tym razem oczywiście muszę doczepić włóczkę, więc biorę sobie końcówkę, robię oczko początkowe i również wbiłam się tutaj, słuchajcie, w pierwsze oczka z tego brzegu, żeby mieć pewność, że tutaj ściek idzie równo, wzór idzie równo i robię dokładnie to samo, co robiłam na górze, z tym, że tutaj, tak jak widzicie, no nie ma tych oczek ładnych, więc po prostu staram się blisko krawędzi przebijać przez 2 strony tutaj, tak, czyli mniej więcej wybieram sobie miejsca, w których się wbijam i przerabiam sobie oczkami ścisłymi. Tutaj tak naprawdę mówię, dowolnie sobie powybierać i pobijać się. To jest moja metoda. Oczywiście możecie też skorzystać ze zwykłej igły i sobie po prostu ściegiem zszyć. Dobra, przechodzę sobie, słuchajcie, przez tą część, dojdę tutaj, nie obcinam włóczki, pokażę Wam, co tutaj będę robiła. Ok, zszyłam sobie tą krawędź, jestem tutaj na samym końcu, wyciągam sobie troszeczkę większe to oczko, żeby mi się nie zgubiło i tak jak tutaj widzicie, no ja mam szeroki ten rękaw. Jeżeli robiliście większym szydełkiem, może się okazać, że macie też szeroki i on będzie taki szeroki i będzie taką falbanką. Natomiast ja jeszcze sobie tutaj ją obrębiam. Jeśli tego nie chcecie, możecie tutaj skończyć i to zostawić. Ja zdecydowałam, że sobie obrębię i jednak zawężę, więc tak, teraz odwracam sobie robótkę w taki sposób, żeby przełożyć tą włóczkę i skorzystać z ciągłości tej włóczki, ale dalej będę obrębiała już na prawej stronie, czyli muszę sobie wywinąć całą bluzeczkę na prawą stronę. W taki sposób. Następnie
Ok, i teraz jestem już na prawej stronie, wyciągnęłam sobie to oczko, mam już zmniejszone. Następnie będę tutaj robiła sobie dookoła oczka ścisłe z narzutem, czyli tak, w tym momencie robię sobie jedno oczko łańcuszka do góry, następnie robię narzut i w najbliższym miejscu tutaj, gdzie mam właśnie taką pętelkę, wbijam się i przerabiam sobie oczka ścisłe z narzutem w taki sposób. No i oczywiście tą pierwszą pętelkę, pierwsze oczko trzeba sobie mniej więcej zaznaczać. I teraz tak, będę się wbijała raz w środek tego oczka tutaj, taki ścieg łańcuszkowy i raz pomiędzy, tak? Czyli raz w środek, raz pomiędzy. Zresztą zobaczycie. Czyli tak, robię teraz narzut, wbijam się tutaj, pobieram i przerabiam. Następnie robię narzut i wybieram tą taką najbardziej widoczną pętelkę pomiędzy tymi tutaj łańcuszkami, gdzieś w środeczku jest właśnie pętelka i przerabiam. Tutaj wbijam się w środek tego łańcuszka. Mam nadzieję, że będzie to widać. Tak naprawdę po prostu mniej więcej w taki sposób to robię, żeby obrębić sobie tą krawędź. I dla mnie idealnym sposobem jest wtedy, kiedy raz wbije się w sam środek tych oczek, które tutaj powstały, a raz pomiędzy, tak? Czyli akurat tak jak tutaj Wam pokazuję. I tak robimy sobie dookoła, cały czas obrębiając do momentu, aż z powrotem sobie dojdę tutaj. Oczywiście w miejscu, gdzie mieliśmy tutaj szycie, można sobie wybrać dowolne pętelki. Nie ma tutaj większego znaczenia. Nawet ilość tych oczek nie jest aż tak ważna, nawet jeżeli pogubicie się i będzie o jedno więcej, ponieważ ten ściągacz powstaje naprawdę bardzo spontanicznie. Liczba oczek nie jest jakaś bardzo ważna. Ok, przerobiłam sobie dokładnie dookoła cały ten łańcuszek. Warto robić takie rękawy w jednym dniu, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie wbijaliście się, żeby mniej więcej ta liczba oczek była podobna. I jestem tutaj w punkcie, gdzie powinnam już połączyć razem właśnie z tym pierwszym naszym oczkiem, więc po prostu się tutaj wbijam i łączę sobie okrążenie. Następnie będę przerabiała sobie dalej dookoła już spiralną 3 rzędy, robiąc ten sam ścieg, ale wbijając się już tylko w tylną pętelkę, po to, żeby właśnie powstał mi taki wzór. Natomiast zmienię sobie szydełko na mniejsze, ponieważ wtedy jeszcze bardziej ta część mi się ładnie zawęzi i będzie ciaśniejsza. Natomiast jeżeli nie chcecie, żeby ona była zbyt ciasna, można robić dalej tym samym szydełkiem. Ja natomiast wezmę sobie właśnie teraz 3 mm. No i teraz robię sobie dalej. W kolejnym oczku robię sobie narzut. Wybieram tylko tylną pętelkę, czyli zobaczcie, to jest całe oczko, które zrobiliśmy i tu jest tylko tylna pętelka. I dokładnie ten sam ścieg. I tak naprawdę teraz już robię dookoła, czyli kiedy dojdę już do znacznika, to przerobię po prostu oczko, które tutaj zaznaczyłam jako pierwsze, a to było przedostatnie. Wow. Przerobię sobie dookoła. Po prostu nie chcę mieć już łączenia, tylko wzorem dookoła. Czyli pracujemy dosłownie na tym łańcuszku, którym stworzyliście dosłownie przed chwilą. Wybierając teraz już tylko tylną pętelkę, pobieramy sobie i robimy oczko. Dzięki temu, że wybierzecie tylną pętelkę, będziecie mieć właśnie taki tutaj delikatny ślaczek. Ok, przerabiam dookoła. No i zrobiłam sobie to pierwsze okrążenie. Jestem właśnie w tym miejscu, co zaszczyłam sobie znacznik. I tak jak Wam powiedziałam, nie łączę już tutaj ze sobą okrążenia, tylko przerabiam sobie dalej. Tutaj widać miejsce, w którym zaczęłam, bo będzie tutaj taki ślimaczek, spiralka. Natomiast dalej oczywiście też przerabiam sobie ten sam ścieg w tylną pętelkę. I takich rzędów można sobie naprawdę zrobić 2-3, w zależności od tego, jak Wam pasuje. Ja przerobię jeszcze jedno okrążenie, no i oczywiście kończymy mniej więcej w tym samym miejscu. Robimy oczko ścisłe na końcu i chowamy sobie na włóczkę. I to by było, słuchajcie, na tyle, jeśli chodzi o takie obrębienia. Natomiast jeżeli robiliście sobie taki dekolt jak ja, łódkowy, tak naprawdę nie trzeba tego obrębiać, bo to ładnie wygląda. Natomiast jeżeli zrobiliście sobie troszeczkę z obniżonym takim stanem ten dekolt, również możecie w bardzo podobny sposób obrębić sobie ten dekolt taką krawędzią. W miejscu, gdzie macie tutaj niżej, po prostu przerobić sobie dookoła oczka ścisłe z narzutem, no i oczywiście później też w tą tylną pętelkę. To oczywiście od Was zależy, jak sobie tutaj ten dekolt już wykończycie. Ja, ponieważ mam na takim samym poziomie, no to nie muszę tego robić
więc tak zostawię. Po zrobieniu rękawów oczywiście pozostaje nam jeszcze tylko dolny ściągacz. No to już za chwilę. Żeby wykonać sobie taki ściągacz zawiązywany, zaczynamy tak naprawdę dopiero od takiego pierwszego paseczka zawiązywanego i na tym poziomie musicie sobie ustalić, jaki szeroki będzie Wasz ściągacz, jaki szeroki. I tak naprawdę ja sobie zrobię dokładnie tyle samo oczek, co tutaj na rękawie, więc będzie mniej więcej taka szerokość, natomiast użyję mniejszego szydełka 3,25 po to, żeby właśnie nie był taki z dziurkami ten ściągacz, tak? Rękawek jest taki luźniejszy, jest przewiewny, natomiast ściągacz chcę, żeby był taki mniej właśnie przeźroczysty, mniej luźny. Więc po prostu biorę sobie mniejsze szydełko. Wiem, że w tym projekcie dużo zmienia się szydełek, natomiast jak mówię, to musicie sobie po prostu dostosować do Waszej włóczki i zobaczyć, jak to się układa. Więc tutaj po prostu zaczynamy od zrobienia oczka podstawowego i zrobienia sobie tyle oczek łańcuszka, co Wasza szerokość Waszego ściągacza. Czyli ja sobie zrobię 20, 3, 4, 5, 6. Wiem, że tutaj będę pracowała na tej ciemnej włóczce, ale tak naprawdę to jest, słuchajcie, ten sam ściek, więc po prostu chcę Wam tylko pokazać początek, a myślę, że już wiecie, jak to robić. Oczywiście robię 21 oczko jako oczko brzegowe i znowu odwracam łańcuszek z tyłu, żeby pracować na tylnej pętelce. Zaczynamy sobie od zwykłych półsłupków. Czyli tutaj ten rząd to są zwykłe półsłupki. Starajcie się zrobić ten rząd w miarę ciasno, żeby on się nie wyglądał zbytnio rozszerzony. Taki właśnie, może się tak zdarzyć, że te początkowe łańcuszki zawsze są luźniejsze od tych następnych, więc nawet można wziąć jeszcze mniejsze szydełko, żeby zrobić sobie ten pierwszy rząd. To sobie w trakcie przerabiania sprawdzicie, zobaczycie, że czasami lepiej wziąć na początku mniejsze szydełko. Czyli tak, ten rząd robimy półsłupkami nawijanymi do końca i przerobiłam sobie ten rządek. Oczywiście też trzeba sobie tutaj znaczyć początkowe oczko, żeby się nie pogubić. I znowu zrobimy oczko do góry, odwracamy robótkę i tym razem robimy oczka ścisłe w tylną pętelkę. Robimy oczka ścisłe w całą pętelkę, tak? Czyli wkładamy szydełko pod całą, oczka ścisłe oczywiście z narzutem i przerabiamy sobie dokładnie tak samo ten ściek, jak robiliśmy na rękawie, czyli wybieram całe oczko i przekładam. Natomiast już od następnego rzędu będziemy wykonywać półsłupki nawijane w tylną pętelkę. Czyli tutaj pamiętamy, że tak naprawdę wybieramy całe oczko i przerabiamy sobie do końca. Pilnując oczywiście oczek brzegowych, żeby nam nigdzie się nie pogubiły, żeby było wszystko w porządku. Dobrze, ja sobie przerobię ten rządek do końca i tutaj już przerabiam ostatnie oczko, dokładnie tak samo, oczko do góry, odwracam i tu zaczynamy półsłupkami nawijanymi tylko w tylną pętelkę, czyli musi być jedna pętelka z tyłu i robimy sobie półsłupki. I teraz już wykonujemy tak na zmianę na prawej stronie, czyli teraz to jest moja prawa strona. Wykonujemy sobie półsłupki nawijane w tylną pętelkę, natomiast na lewej stronie wykonujemy oczka ścisłe z narzutem w całe oczko, tak? Czyli to jest dokładnie ten sam wzór co na rękawach. I musimy wykonać sobie taki dosyć dłuższy paseczek. To będzie ta część, którą będziecie zawiązywać, więc w zasadzie to od Was zależy, jak ona będzie długa. Ja myślę, że przerobię sobie kilkanaście tych centymetrów, może nawet kilkadziesiąt. Nie, no myślę, że tak do 15 centymetrów wystarczy. I powiem Wam, jak będziemy zaczepiać ten paseczek. Czyli tak, tutaj nic się nie zmienia, przerabiam cały czas tak samo w tylną pętelkę. Oczywiście ostatnie oczko pamiętamy, że robimy sobie w całe oczko. W taki sposób. Ja nie znaczę tych oczek, bo już wiem, gdzie są, ale tak naprawdę polecam Wam znaczyć właśnie te oczka, żeby wszystko się zgadzało. Tak, czyli w całe oczko. I znowu oczko do góry. I przerabiam sobie moje oczka ścisłe z narzutem w całe oczko. Ok. Przerobię sobie, tak jak powiedziałam Wam, dłuższy ten paseczek. Natomiast zanim jeszcze będziemy łączyć, musimy sobie przygotować tą bluzeczkę.
Czyli kładziemy sobie naszą bluzeczkę tam, gdzie macie przód. U mnie tak naprawdę to wszystko jedno, ponieważ miałam taki sam dokładnie dekolt, ale jeśli zrobiliście podkrój z przodu, to kładziemy bluzeczkę tak, żebyście mieli przód tutaj. I wydzielamy sobie jakąś część w środku, ponieważ w tej części nie będziemy tutaj nic robić, będzie ona pusta, po to, żeby właśnie łatwo się zawiązywało ten ściągacz, ta część nie będzie tutaj wykorzystywana. Czyli musicie sobie mniej więcej wyznaczyć środek. Ja przeznaczyłam tutaj około 25 cm, tutaj również około 25 i w środku zostawiłam około 10 cm. Natomiast trzeba to mniej więcej oczkami podzielić, ponieważ tak, żeby było równo. Wiadomo, że mamy tutaj już szef i ciężko znaleźć te oczka, ale mniej więcej po tyle samo oczek z jednej, jak i z drugiej strony sobie zostawić. Wiadomo, żeby na środku była ta przestrzeń w miarę równo. I dopiero jak wykonamy sobie właśnie ten dłuższy paseczek, zaczniemy sobie od tego momentu przymocować ten ściągacz. Ja już przerobiłam sobie ten paseczek, to będzie dokładnie jedna z tych części, którą będziemy wiązać. Nie robię go zbyt długiej, bo wiem, że może się jeszcze rozciągnąć. Mniej więcej jest to około u mnie 18 cm. Kończymy po zrobieniu sobie półsłupków nawijanych w tylną pętelkę, znaczy ostatnie oczko w całe oczko, ale półsłupki nawijane w tylną pętelkę. I teraz będziemy sobie zaczepiać tutaj w miejscu, gdzie mamy pierwszy znacznik. Będziemy iść od tej strony dookoła, aż dojdziemy do tej strony. Ja może Wam pokażę w oddaleniu, jak to wygląda. Czyli tak, jak mam bluzeczkę położoną z przodu tutaj z tej strony, to tak naprawdę zaczepiam o ten znacznik, tak? Czyli jak sobie nałożycie na siebie bluzeczkę, to zaczynamy tak naprawdę od znacznika tutaj z lewej strony i będziemy sobie dookoła pracować i przerabiać sobie ściągacz już całkowicie dookoła. I teraz tak, mam tutaj, już się tutaj pogubiło mi wszystko. Mam pierwszy znacznik, czyli tak, to miejsce w środku będzie puste. Natomiast tutaj w pierwszym znaczniku zaczepiam sobie moje oczko pierwsze. Już Wam pokazuję, jak to zrobić. Czyli tak, po przerobieniu pierwszego półsłupka, ostatniego półsłupka, wbijam sobie szydełko w to pierwsze oczko tutaj, które sobie zaznaczyłam. Oczywiście trzeba sobie mniej więcej albo pamiętać, albo rozszerzyć, tak żeby przeszło. Wypinam sobie już ten znacznik, on już mi nie będzie potrzebny. I uwaga, przybliżam bardzo blisko, żeby te oczko były bardzo blisko siebie. Przekładam włóczkę przez to oczko i przez jedno. Raz. Następne oczko również wbijam szydełko i znowu przekładam. Raz, dwa. Czyli tak naprawdę zaczepiam tą część dwoma oczkami ścisłymi w dwa kolejne oczka. I teraz odwracam sobie robótkę w taki sposób, że dalej będę pracowała i wykonywała ten sam ściek tutaj, tylko po prostu jest już zaczepiony o nasz dół. Zobaczcie, i teraz jesteśmy na lewej stronie, pomijamy sobie te dwa oczka ścisłe. Tak naprawdę tutaj mamy te oczka bardzo malutkie, więc nie powinny się pomylić, ale zawsze sobie można znaczyć. I przechodzimy do wykonywania dalej naszego ściegu. Można sobie oczywiście te końcowe oczka znaczyć, żeby się nie pogubić. Cały czas musimy przerabiać 20 tych oczek, czyli dokładnie tyle samo, co mieliście na ściągaczu. Z tym, że teraz po prostu zaczepiamy o nasz sweter. I zobaczcie, tutaj przerobię sobie oczka ścisłe z narzutem, ponieważ przeszłam teraz na lewą stronę w całe oczko. Czyli tutaj, ja wiem, że to nie widać, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Zaczepiliśmy sobie o dwa pierwsze oczka, zrobiliśmy sobie oczka ścisłe, następnie dalej przerabiamy sobie nasz ściągacz. Zobaczcie. Raz. Tutaj jeszcze mam kilka oczek do przerobienia. Ostatnie tutaj jest. Ok. Oczko do góry. I teraz tak odwracam robótkę, że pracuję na prawej stronie. Czyli zobaczcie, w tym momencie u mnie wygląda to tak, że zaczepienie pracujemy sobie tak, w ten sposób.
ta część do zawiązywania będzie w ten sposób się układała, tak? I teraz z powrotem wracam na prawą stronę i przerabiam półsłupki nawijane w tylną pętelkę. Czyli mamy raz, dwa. Czyli tak, teraz przerobiłam sobie moje półsłupki w tylną pętelkę i mam ostatnie oczko z tego brzegu do przerobienia. Tutaj przerabiam ostatnie oczko w tylną pętelkę, czyli tu się teraz już zmienia, nie przerabiamy w całe oczko, tylko w tylną. I znowu sobie warto zaznaczyć to oczko, żeby się nie pogubić. Następnie odwracam w ten sposób. Cały czas musimy tutaj niestety odwracać sobie ten sweterek i zaczepiamy o 2 kolejne oczka, czyli znowu szukamy sobie, gdzie skończyło się tutaj nasze oczko. To jest, słuchajcie, bardzo ważne, żeby patrzeć, jak są oczka zajęte. Tutaj na przykład jest oczko zajęte, bo widać, że ciągnie się z niej nitka, czyli 2 kolejne oczka wolne, to jest to i to. I znowu w tych miejscach wykonuję po prostu oczko ścisłe. I te oczko, które tutaj ja wykonuję, one nie są w ogóle wliczane do wzoru, to jest po prostu zaczepienie naszego ściągacza. Czyli po wykonaniu tych 2 oczek, zobaczcie, odwracam robótkę znowu, jestem z tyłu i zaczynam od tego oczka, które sobie tutaj zaznaczyłam i wykonuję ciąg dalszy mojego wzoru. Cały czas tak samo, czyli zobaczcie, wykonujemy ściągacz tym samym wzorem, co robiliśmy, a gdy dochodzimy do góry, do tego momentu, bijamy się w 2 kolejne oczka i wykonujemy oczka ścisłe. Później te 2 oczka oczywiście pomijamy i robimy wzór zgodnie z tym, na której jesteśmy stronie, czyli w tym momencie jestem tutaj na lewej, więc wykonuję oczka ścisłe z narzutem w całą pętelkę. Na tym będzie polegało robienie tego ściągacza. Jedynym właśnie takim rzeczą, którą musicie pamiętać, to po prostu zaczepiać o tą krawędź ten nasz ściągacz, tak? Oczywiście on w miarę, gdy będziemy go robić coraz więcej, będzie ładniej wyglądał. Ja przerobię sobie kilka rzędów i pokażę Wam już ostatecznie, jak to wygląda. Natomiast jeszcze tutaj chciałam zwrócić uwagę na to, że jeżeli macie bardzo szeroki sweterek i chcielibyście, żeby ten ściągacz naprawdę już Wam zawęził, bo zawiązywanie nie do końca może Wam tą robótkę jeszcze tak zawęzić, to zawsze możecie w tym miejscu wypróbować wbijać się w 3 oczka za każdym razem, tak? Czyli wracając, wbijam się w 3. Wykonuję wzór, wracam, wbijam się w 3. I wtedy wiemy, że ta robótka się bardziej nam zacieśni, ponieważ będzie mniej oczek do przerobienia. Natomiast jeżeli tak jak robicie tak jak ja, no to wbijamy się w 2. Jeżeli 3 jest za dużo, 2 za mało, zawsze możecie wykonać na przemian. Na przykład w jednym rzędzie raz wracając wbijam się 2 i następnym wracając 3. Raz w 2, raz w 3. To wszystko zależy, jaką macie szerokość i jak bardzo chcecie zawęzić sobie tą bluzeczkę. Musicie niestety przerobić kilka rzędów i zobaczyć, jak to wygląda. Czasami niestety trzeba coś spróć, ale jeżeli bluzeczka ma być dla nas idealna i mamy się z niej cieszyć, to oczywiście się nie przejmujcie tym jakimikolwiek pruciami. Dobrze, słuchajcie, czyli tak, ja przerabiam dokładnie cały czas tak samo, czyli będę zaczepiała o 2 oczka ten mój ściągacz i przerabiała sobie dookoła mój ściągacz. Oczywiście kończymy mniej więcej w tym punkcie. Nie jest powiedziane, że nam się akurat skończy na 2 oczkach, może się skończyć na 3, może się skończyć właśnie na 1. Nie ma znaczenia. Ważne, żebyśmy po prostu skończyli w tym punkcie i ja Wam, jak przejdę dookoła, pokażę, jak będziemy z kolei tutaj wykonywać tą część luźną do zawiązywania. Ale przede mną jeszcze dużo oczek do zrobienia, więc połączę się, jak już tą część zrobię. I ja już prawie skończyłam robić mój ściągacz dookoła. Zrobiłam delikatną zmianę, ponieważ jednak zaczepianie o 2 oczka było dla mnie zbyt szeroki. Tworzył się dla mnie dalej zbyt szeroki ściągacz, więc moja zmiana polegała na tym, że przerobiłam tą część, wbijając się tutaj w 2 oczka ścisłe, natomiast tylną część, samą tutaj tą tylną część, wbijałam się w 3 oczka. Dzięki temu, tak jak tutaj widzicie, już tył się zaczął marszczeć, czyli już zaczęło się tworzyć dosłownie ściągacz, który miał mi ściągnąć tą robótkę. Natomiast z powrotem, z przodu, w momencie, gdzie mam tutaj łączenie również symetrycznie, tak jak i z tej strony, lustrzanym odbiciem, wbijałam się w 2 oczka. Tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, jaką szeroką macie bluzkę i jak bardzo chcecie, żeby ten ściągacz ją zaokrąglił, zawęził. Natomiast, tak jak mówię,
sobie trzeba metodą prób i błędów sprawdzić, co ile oczek się wbijać, żeby sobie ten ściągacz zagęścić, tak? I teraz tak, tu mam tą część, którą będę wiązać, ta część zostaje, więc jestem teraz w etapie, w którym jestem bardzo blisko tego mojego oczka tutaj. Ja się właśnie przybliżę, żeby Wam pokazać, jak tutaj teraz będziemy wykonywać ciąg dalszy. Czyli zobaczcie, niezależnie od tego, ile Wam tutaj zostało oczek, nie zostały akurat 2 i tutaj się wbijam na 2, ale jeżeli Wam zostanie 1 bądź 3, po prostu robimy tyle, ile jest. Czyli tak, ja wiem, że mam tutaj 2, więc wbijam się w te 2, ale gdyby było 1, wbiłabym się w 1. Gdyby były 3, również można się wbić 3 lub rozdzielić na 2 i 1, różnie. Natomiast dalej oczywiście przerabiam wzór na lewej stronie, tutaj, czyli tu sobie przerobię na lewej i z powrotem przerabiam na prawej moje półsłupki nawijane w tylną pętelkę. Z tym, że od tego momentu będziemy robić już tutaj w ostatnim oczku całą pętelkę, potworzymy sobie już krawędź i nie zaczepiamy już o tą część tutaj pustą, którą mówiłam, że nie przerabiamy, ona zostaje, tak? Czyli tu będziemy mieć taki moment, w którym po prostu bluzeczka się nam tak ładnie będzie marszczeć, dlatego zostawiamy sobie te nasze oczka, a tutaj po prostu robimy oczko do góry i zawracamy. I teraz przerabiamy sobie już tylko ten paseczek, nie tworząc już ściągacza na bluzeczce, tylko tą część do zawiązywania. Czyli teraz kończymy na takim po prostu paseczku. Przerabiając 20 oczek, pamiętając, że już na samym końcu wbijamy się w całe oczko. Czyli zobaczcie, ja tutaj nie zaznaczyłam, ale już widać, że ta część jest niepołączona, tak? Tu mam właśnie łańcuszki, natomiast tworzę ciąg dalszy tego paseczka. Przerobię kilka rzędów, dokładnie postaram się tyle samo, co tutaj. Można liczyć sobie właśnie tutaj te rzędy w taki sposób, żeby policzyć sobie te łańcuszki i wtedy mamy pewność, że długość tego będzie taka sama. Ja przerobię i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Ok, dokończyłam też drugi paseczek. Słuchajcie, to bardzo łatwo policzyć, ile tych rzędów zrobić. Po prostu zacznijcie od rzędu, w którym nie jest przyczepione, czyli na przykład tutaj od tego równego. Policzcie, ile zrobiliście sobie takich rzędów i oczywiście to samo z drugiej strony od rzędu, który by nie był przyczepiony. U mnie wyszło takich rzędów 14. 14. I teraz tak, kończymy ostatni ściek, wykonując ściek oczek półsłupków na prawej stronie, półsłupków nawijanych w tylną pętelkę. Ostatni półsłupek, oczywiście całe oczko. No i oczywiście tutaj kończymy, robimy oczko ścisłe, zaciskamy. Żeby mieć po prostu taką samą krawędź z jednej, jak i z drugiej strony, musimy zakończyć półsłupkami nawijanymi. Bluzeczka, słuchajcie, w zasadzie gotowa. Pozostaje tylko pochować sobie te niteczki, żeby one nam tu nie wystawały. Pozostaje sobie również przebrać bluzeczkę, żeby się wzór ułożyć. No i tak jak dla mnie pozostaje tylko czekać na słońce, aż wreszcie zrobi się ciepło, no i cieszyć się nową bluzeczką. Także ja Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się pomysł podoba. Mam nadzieję, że ktoś sobie skorzysta, aczkolwiek może się nauczy jakiegoś nowego wzoru i wykorzysta do własnej kombinacji, żeby stworzyć własną bluzeczkę. Także ja Wam serdecznie dziękuję, no i życzę dużo ciepła i słoneczka. Do następnego. Pa!